Ciąg liter, cyfr i znaków specjalnych to najpopularniejszy obecnie sposób zabezpieczania informacji, które przesyłane są w wirtualnym świecie. Czy możemy mieć jednak pewność, że nawet najbardziej skomplikowane hasło nie zostanie złamane lub ujawnione? Przez wieki sposoby zabezpieczania ściśle tajnych informacji zmieniały się, ale najczęściej oparte były na matematycznych wzorach i algorytmach. W obliczu coraz bardziej zuchwałych cyberataków rozpoczęto poszukiwania takich kanałów przekazywania poufnych komunikatów, które uniemożliwiałyby ich przechwycenie. Komunikacja kwantowa korzysta z podstawowych praw fizyki, które gwarantują nam absolutne bezpieczeństwo przesyłania informacji. Ściśle tajne. Komunikacja kwantowa. Znajdujemy się w Krajowym Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej. Ta działająca przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu międzyuczelniana jednostka prowadzi zaawansowane badania i doświadczenia z zakresu eksperymentalnej optyki kwantowej. Czy możemy sobie wyobrazić, że to światło, które tutaj na przykład na mnie teraz pada i dzięki któremu Pani mnie tutaj widzi, no to jest zbiorem ogromnej liczby pojedynczych fotonów. No to my tutaj się zajmujemy takim pojedynczym ziarnem tego światła, którym jest foton. To jest właśnie ten kwant, o którym tutaj mówimy. Taka jedna, niepodzielna cząstka światła. I ta jedna niepodzielna cząstka światła ma ogromne możliwości, jeśli myślimy o kwantowej kryptografii. Można tych pojedynczych fotonów używać do wymiany klucza kryptograficznego, do generowania klucza kryptograficznego. No i tutaj są dwie takie wiodące technologie. Jedna to jest przesyłanie pojedynczych fotonów w światłowodach, a druga to jest przesyłanie takich pojedynczych fotonów między optyczną stacją naziemną a odbiornikiem satelitarnym. W zabezpieczeniu poufnej informacji może pomóc również splątanie fotonów. Źródła par fotonów, nad którymi tutaj pracowaliśmy już od wielu lat, one działają w ten sposób, że w taki mały kryształ nieliniowy świecimy bardzo mocną wiązką laserową i tam czasami jeden foton z tej wiązki laserowej rozpada się na dwa. Jak do tego dochodzi, wyjaśni Jakub Szlachetka. Mamy tutaj laser, który jest odpowiednio przygotowywany przez układ soczewek i różnego typu filtrów, które odcinają odpowiednie kolory. Dzięki tym soczewkom odpowiednio sobie te światło skupiamy na sercu tego układu. Sercem tego układu jest właśnie kryształ nieliniowy, który potrafi zmienić światło klasyczne po prostu, czyli ten laser, w światło nieklasyczne, czyli pojedyncze cząstki, pojedyncze fotony. I teraz najfajniejsza sprawa, która dzieje się w tym układzie, to jest generacja splątania. W naszym układzie światło może krążyć albo w prawo, albo w lewo. I nikt we wszechświecie nie jest w stanie powiedzieć nam, czy te cząstki, które się wygenerowały w tym krysztale, idą w lewo czy w prawo. Dzięki czemu generujemy splątanie. Następnie te dwie możliwe sytuacje ze sobą nakrywamy i wtedy właśnie w tym miejscu powstaje dokładnie splątanie w polaryzacji w tych cząsteczkach. I kolejnym etapem, który tutaj się dzieje, jest odfiltrowanie tego światła klasycznego, czyli lasera, od pojedynczych fotonów, które są w tym momencie splątane. Następnie to, co robimy, zbieramy te pojedyncze fotony do światłowodów. I w tym momencie dzieje się kluczowa rzecz. Potrafimy je wziąć sobie do światłowodów i użyć do jakich elementów dokładnie chcemy, jakichkolwiek technik. Możemy na nich robić właśnie tą komunikację kwantową z satelitami, czy też ze światłowodem. Z czego wynika przewaga kryptografii kwantowej nad dotychczas używanymi metodami szyfrowania? Jednym z takich podstawowych, fundamentalnych praw mechaniki kwantowej jest zasada o nieklonowaniu, czyli to jest taka sytuacja, w której nie jesteśmy w stanie powielić jednego fotonu. W związku z tym każdy akt pomiaru zostanie zauważony, w związku z tym na koniec dnia po tej wymianie klucza kryptograficznego będziemy w stanie powiedzieć, czy ktoś nas podsłuchiwał, czy nie. Pewność, że szyfr nie został przechwycony, pozwala wymieniać nawet najbardziej wrażliwe dane z bezwzględnym zachowaniem tajemnicy. Stąd ogromne zainteresowanie komunikacją kwantową wśród rządów i sił zbrojnych. Naukowcy z Krajowego Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej są bezpośrednio zaangażowani w rozwój tej technologii.
Piotr Kolenderski jest koordynatorem projektu realizowanego dla Europejskiej Agencji Kosmicznej. To, co realizujemy teraz dla Europejskiej Agencji Kosmicznej wspólnie z 2 firmami, Sideral Polska z Gdańska i Work Microwave z Niemiec, to jest taka optyczna komunikacja między satelitą a stacją naziemną, ulepszona o pomiar odległości. Uniwersytet Mikołaja Kopernika jest jedną z 6 polskich uczelni, które weszły w skład powołanego w Warszawie klastra Q, klastra technologii kwantowych. Klaster kwantowy został powołany po to, żeby zjednoczyć wszystkie instytucje, wszystkie firmy, a tak naprawdę większość, które są zainteresowane tym, żeby rozwijać technologie kwantowe oparte na tych pomysłach, tych technologiach, małych technologiach, które mamy w Polsce. Ogromny potencjał naukowy w tej dziedzinie i zaangażowanie biznesu sprawia, że komunikację kwantową czeka świetlana przyszłość. Interesujesz się nowoczesnymi technologiami? Na kanale UMKTV znajdziesz informacje o najważniejszych badaniach w tej dziedzinie. Kliknij dzwoneczek, by być na bieżąco.